Moja mama zachorowała na nowotwór dokładnie 10 lat temu. Wtedy stwierdzono u niej nowotwora złośliwego, węzłów chłonnych, to już był 3. stopnia z przerzutami. No i lekarze, można powiedzieć, powiedzieli, że ma pecha, że ma jednego z tych groźniejszych nowotworów, trudnego do opanowania. Jedynie co mają na to chemię, co mogą jej zaproponować, naświetlania. No tak można powiedzieć, wcześniej nie byłam tak bezpośrednio nigdy blisko osoby, która miała nowotwór. Były przypadki, kiedy przeważnie osoby, które mają nowotwór, umierały, więc liczyłam się też z tym, że to jest kwestia czasu, nawet może bliższego jak dalszego, ponieważ już są przerzuty, jest już 3. stopień, więc to już jest daleko zaawansowany. I tak wtedy też modliłam się, prosiłam o modlitwę kapłana, który mi powiedział, że spotka nas wielka łaska. Na początku myślałam, że albo mnie nie usłyszał, albo mnie nie rozumie, za bardzo nie wiedziałam, o co chodzi z tą wielką łaską, ale zostawiłam to dla siebie. No i tak się zaczął właśnie czas poszukiwań, gdzie pojechać, do którego lekarza, gdzie się dostać, żeby dobrze poprowadził mamę. I też oczywiście zawsze się człowiek obraca, ma swoje osoby gdzieś znajome i tak dopytywałam. No i został polecony jeden lekarz, który się mamą zajął. Mama wtedy wzięła 8 chemii, bardzo silnych zresztą, i lekarz nawet powiedział, albo ta chemia panią zabije, albo coś pomoże, ale mówi, chemia jest bardzo mocna, więc mówi, trzeba mieć mocny organizm, żeby to przetrzymać. Później miała mama 43 naświetlania w Gliwicach. Lekarz też przestrzegał mamę, że po tych naświetlaniach może mieć te miejsca popalone, szczególnie te, które będą naświetlane. Ze względu na to, że mama miała też węzły chłonne tutaj przy twarzy z tych 2 stron, to te miejsca też były naświetlane i lekarz powiedział, że ze względu na to miejsce mama będzie miała problem z mówieniem i z jedzeniem, ale że to jest normalne i to po pewnym czasie ustąpi po tych naświetlaniach. Tak nie myśląc o tym, tak starałam się mamę uspokajać. Jeździłam co miesiąc wtedy na takie modlitwy o uzdrowienie, to były msze święte o uzdrowienie. To wtedy miało miejsce w Koszęcinie, ojciec Sylwester to prowadził. On zawsze po mszy świętej egzorcyzmował wodę, sól i olej. I ja tą wodę mamie zawsze podawałam do picia, natomiast tym olejem prosiłam, żeby się smarowała w tych miejscach, gdzie ma to naświetlanie. I całą tą chemię, którą mama brała, to piła tą wodę. Ona miała tą chemię, najpierw miała dożylną, później brała to w tabletkach i każdego dnia tą wodę piła. I powiem, że ani razu mama nie wymiotowała. Ona miała oczywiście takie mdłości, ale po prostu nie były to takie bardzo jakieś groźne skutki uboczne. W miarę to przychodziło łagodnie. Ona nawet kiedyś mi powiedziała, wiesz, jak jeżdżę na tą chemię, to mam wrażenie, że inni chorują, a ja tak tylko przyjeżdżam na jakąś kroplówkę. Takie miała wrażenie. Także to już też taka łaska była, że ona psychicznie bardzo dobrze to znosiła. Natomiast jak brała te naświetlania, to też jak gdyby nie oczekiwałam jakichś tam cudów, właściwie w ogóle o tym nie myślałam. Tylko wiedziałam, że olej, mówi, mamo, to ci na pewno nie zaszkodzi, może ci trochę da ulgi, może ta skóra będzie się jakoś, nie wiem, mniej tam niszczyć, ale nie miałam jakiegoś oczekiwania, o tak. To tak było bardziej zapobiegawczo, na pewno nie zaszkodzi, na pewno ci to wspomoże. I też wtedy jak gdyby tak doszło do naszej świadomości, bo myśmy nawet o tym zapomniały, że skóra ma być popalona, że mama nie ma mówić, czy ma mieć problem z jedzeniem. Tak można powiedzieć, ten czas tak szybko biegnął, wiadomo, ja pracowałam, mama jeździła na te naświetlania i nie wiem, człowiek tak był skupiony tylko na tym, co musiał. I zapomniałyśmy nawet o tym, że nas przestrzegał, że jakieś mogą być uboczne skutki tego naświetlania. Dopiero wtedy sobie uzmysłowiłam, że mama właśnie piła tą wodę, smarowała się tym olejem
I powiedzieliśmy właśnie lekarzowi, że mama piła tą wodę egzorcyzmowaną i smarowała się olejem w tych miejscach, wokół tych miejsc, o tak powiem, wokół tych miejsc, bo nawet bała się tych miejsc dotykać, te, które są naświetlane, więc wokół miejsc naświetlanych smarowała tym olejem. No i lekarz był zdumiony, bo powiedział, że jak długo żyje, on nie widział takiego przypadku, żeby skóra była nietknięta, że skóra jest, można powiedzieć, no, idealnie zdrowa. No, z medycznego punktu widzenia no, nie ma wytłumaczenia, że skóra jest nietknięta, że skóra jest czysta. Mówi, że no to naprawdę, to trzeba powiedzieć, że to już jest siła wyższa. Mówi, on zresztą jest osobą wierzącą i on wierzy w takie rzeczy, żeby skóra była nietknięta po tylu naświetlaniach. Mama przez długi czas, bo prawie 5 lat była pod opieką onkologiczną. Systematyczne badania, kontrole, leczenia. Ona oczywiście w międzyczasie zapadała na różne inne choroby. Miała podawane różne leki, które zaważyły na tym, że osłabiły się nerki, w tej chwili jest dializowana. Ona też miała problemy z kręgosłupem, bo prawdopodobnie to naświetlanie, miała tych naświetleń prawie 43, spowodowały też jak gdyby taki szybszy postęp osteoporozy. I zaczęły się kruszyć kości, a przede wszystkim kręgosłup zaczął siadać, po prostu się zaczął łamać. I mama miała też 3 operacje na kręgosłup w międzyczasie. Ale jeżeli chodzi o sprawy onkologiczne, jest już w sumie teraz minął 10. rok i mama jest czysta, po prostu choroba nie wróciła. Mama po prostu jest uzdrowiona i dla lekarza, który mamę prowadził, często dopytuje, jak się mama czuje. Mówi, że ona jest dla niego cudem, mówi, bo on, gdy ją przyjmował, to nie dawał jej za dużo szans, mówi też i ze względu na wiek, i ze względu na zaawansowanie choroby, a tych przypadków już miał wiele. Wiele osób też dużo młodszych od mamy, po mamie zachorowało, już od wielu lat ich nie ma, czyli po prostu żyły bardzo krótko i też miały to samo leczenie były zastosowane, czyli chemionaświetlania. I niestety pomimo młodego wieku te osoby odeszły. Natomiast jeżeli chodzi o mamę, to pod względem onkologicznym mama jest czysta. W tej chwili jest dializowana, ma jeszcze inne schorzenia, ale tutaj mówię o tym cudzie tej choroby nowotworowej, że mama jest z nami, mama żyje i dostała już, można powiedzieć, w prezencie 10 lat życia. No oczywiście ja myślę, że tutaj Pan Bóg miał swój plan. Pan Bóg też mamą się posłużył po to, żebyśmy wiedzieli, że jeżeli ktoś ma naprawdę głęboką wiarę, modli się, ofiaruje się. Ja też wtedy bardzo dużo się modliłam, pościłam tej intencji i myślę, że Pan Bóg dał taką łaskę, żeby nas umocnić w tej wierze, że Pan Bóg dał po prostu mamie jeszcze w prezencie trochę lat życia. Ten czas choroby mamy też, tak jak wcześniej powiedziałam, ksiądz powiedział, że spotkała nas wielka łaska, to tak z perspektywy czasu zrozumiałam te słowa, bo myślę, że wiele osób się nawróciło, wiele osób się umocniło w wierze. Dla wielu osób mama jest takim przykładem walki i takiego zawierzenia. Także tutaj trzeba naprawdę tylko zaufać Panu Bogu, współpracować z lekarzem, bo też lekarz jest narzędziem w rękach Boga. I też jeszcze, co jest bardzo ważne, trzeba się modlić za tych lekarzy, którzy nas prowadzą, żeby Pan Bóg się mógł nimi dobrze posługiwać, bo oni są właściwie narzędzia w Jego rękach. Oni też mają swoją misję do spełnienia i nie możemy uciekać przed nimi. Wiadomo, że jak ludzie, są różni lekarze,
ale jeżeli my się za nich modlimy, to my zawsze trafimy na właściwe osoby. I tak też uważam, że jak mama właśnie była prowadzona, to wydawało nam się, że to jest coś niesamowitego, że ci lekarze tak serdecznie do nas podchodzili, z takim pozytywnym nastawieniem. To nie była taka wizyta taka, żeby tylko, prawda? To była taka serdeczna wizyta, taka naprawdę opieka i to też wiem, że to było od Boga.